Elo, elo. Witajcie w ostatnim dniu naszej włoskiej przygody. Jest poniedziałek wielkanocny, 21 kwiecień 2025 roku. Jest godzina 10:30 i na dzisiaj zaplanowaliśmy przede wszystkim wejście do Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie, bo nie udało nam się to zrobić w sobotę. W niedzielę była zamknięta, no bo wiadomo, obchody. Dzisiaj też podobno jest msza. Natomiast 20 minut temu zobaczyliśmy nie za fajną informację na telefonie. Papież Franciszek zmarł. Dzisiaj właśnie, w poniedziałek wielkanocny, 21 kwietnia 2025 roku, papież Franciszek zmarł. Miał 88 lat. Także nie za bardzo wiemy, czy uda nam się dotrzeć do tej bazyliki, bo raczej w Watykanie będą tłumy. No ale idziemy właśnie i idziemy spróbujemy. zobaczyć, bo informacja jest sprzed godziny. Nie sądzimy, żeby wszyscy ludzie, cały Rzym zmienili teraz nagle plany i każdy idzie w kierunku Watykanu. Więc jeszcze jest może szansa, że gdzieś się dostaniemy. No, tak czy inaczej, kierujemy się w stronę Watykanu teraz. To jest jakieś niecałe pół godziny pieszo od nas tutaj z hotelu. Lot powrotny mamy 21:30. Cały dzień jeszcze mamy. No zobaczymy, jak się dzień ułoży. No i dobrze, jesteśmy znów na deptaku głównym do Watykanu. Bardzo, bardzo dużo ludzi jest. Ale dużo ludzi idzie też w drugą stronę, w przeciwnym kierunku. Albo się odbili od kolejek, albo już nie wpuszczają. A tutaj jest cała kolejka do wejścia. Jest kolejka 11:11 i zobaczymy, ile nam zejdzie teraz przejście do ochrony, bo to jest pierwsza kolejka. 11:28, 15 minut. Wydawało się, że będziemy tutaj stać godzinę, jak nie dłużej. 15 minut, więc nie jest źle. Kolejne 3 minuty później i weszliśmy na plac Świętego Piotra. I teraz zobaczymy, jak to wygląda, jak tu się dostać do środka. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie wykonalne. A póki co plac Świętego Piotra, poniedziałek wielkanocny, 21 kwietnia 2025 roku, w dniu śmierci Franciszka. Ja nie bardzo wiem, co się dzieje, bo po prostu idziemy prosto do bazyliki, jesteśmy już na schodach. Zaraz będziemy wchodzić, natomiast nie za bardzo wiemy, jak to będzie działać, bo zazwyczaj tutaj jest kolejka, po prostu się kumuluje i ludzie czekają. Teraz nie, więc no nie wiemy za bardzo, o co chodzi, a zobaczymy. No dobrze, jest to wejście tutaj. Wchodzimy. Także jakby nie patrzeć, udało nam się wejść do bazyliki w 20 minut. Myślę, że nie najgorzej jak na poniedziałek wielkanocny i na fakt, że właśnie to dzisiaj zmarł Franciszek. Bazylika Świętego Piotra w Watykanie to największy kościół na świecie i duchowe centrum katolicyzmu. Jej budowa trwała ponad 100 lat, od początku XVI do XVII wieku i pracowali nad nią najwybitniejsi architekci epoki, tacy jak Bramante, Rafael, Michał Anioł czy Bernini. Monumentalna kopuła zaprojektowana przez Michała Anioła góruje nad Rzymem i stała się jednym z symboli miasta. Wnętrze bazyliki zachwycało gromem i bogactwem. Od słynnej piety Michała Anioła po monumentalny baldachim nad grobem Świętego Piotra stworzony przez Berniniego. To właśnie tutaj odbywają się najważniejsze uroczystości papieskie, a każdego roku bazylikę odwiedzają miliony pielgrzymów i turystów z całego świata. Nawet jeśli nie patrzymy na nią w kategoriach religijnych, trudno pozostać obojętnym wobec tej architektury, historii i atmosfery miejsca, które od stuleci stanowi serce Watykanu i całego chrześcijaństwa. Tutaj 2 razy dziennie, po kilka godzin można przyjść i wyspowiadać się, powiedzieć księżom, co się ma na sumieniu, i to w różnych językach. Tutaj w tym konfesjonale na przykład jest po polsku. Zaraz będziemy udawać się do
najważniejszego dla nas Polaków miejsca w Bazylice, czyli do grobu Jana Pawła II. No i dobrze, jesteśmy. Dotarliśmy do grobu Jana Pawła II. I wychodzimy z bazyliki. Zobaczyliśmy, co chcieliśmy zobaczyć. W ten szczególny dzień. Drzwi pootwierane, nie ma żadnych kolejek tutaj w środku. Po prostu ludzie wchodzą, przychodzą. No i tyle. My teraz idziemy wysłać kartki. Tam jest poczta na Watykanie, więc stamtąd wyślemy kartki pocztowe. No niestety nie skorzystamy z poczty watykańskiej, ponieważ poczta watykańska w poniedziałek wielkanocny jest zamknięta. Opuszczamy teren Watykanu. Ale tak ogólnie stwierdziliśmy, z Martą rozmawiamy, że nie ma jakiegoś takiego klimatu, jakiejś zadumy, czy nie wiem. Mają te dwa telebimy tutaj, na których wyświetlali, że no bazylika będzie zamknięta tam w niedzielę bądź w sobotę. Nie wyświetlają tam, że właśnie Franciszek zmarł. Ogólnie jakoś tak, no, po prostu miejsce turystyczne, gdzie się przychodzi i się odwiedza w taki akurat dzień. Jakoś nikt specjalnie nie okazuje tego, chociaż nie wiem, czego ja miałbym się spodziewać. Czego mielibyśmy się spodziewać w taki dzień, gdzie papież zmarł? Nie wiem, no nie wiem czego się spodziewaliśmy. No nic, to właśnie opuszczamy teraz w tym momencie Watykan i udajemy się. Wchodzimy w dzielnicę, która się nazywa Zatybrze. Zatybrze, czyli to jest za Tybrem, czyli za rzeką tutaj w Rzymie. I naszym celem są Usta Prawdy w Rzymie. Z tego, co się dowiadywaliśmy, to już woda ze źródełek, to jest woda źródlana i można ją pić. To jest ostatni dzień, więc ryzykujemy i Marta właśnie będzie nalewać. Zobaczymy, czy się pochorujemy, czy nie. Uwaga, test smaku wody ze źródła w Rzymie. No bardzo dobra woda. Polecamy. Wbijamy do McDonalda. Zobaczymy, cóż sobą prezentuje włoski McDonald's. Zobaczmy, co McDonald's ma w nowościach i specjalitetach. Welcome to Roma menu, czyli Big Mac albo McChicken z frytkami, z napojem i z lodami za 11,90. Kanapek co mają? McCrunchy Chicken, Smoky Ground Crispy, Smoky Ground Crispy McBacon Chicken, Ground Crispy McBacon. Big Mac jest za 7,30 sam w sobie, a te kanapki po 7, około 8,9. Zwykłe frytki 3,50, duże 4,50. No nie ma makaronów? Ale co jeszcze można kupić? To można kupić pieroni i w kuszeczce i butelce za 5 euro. Woda za 1,70. No i jeszcze ile jest kaw do wyboru w Rzymie, w McDonaldzie. Na słodko jeszcze też. McDonald's podobny cenowo, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. Za jedzenie w McDonaldzie. Co my tu mamy? Burger, frytki, takie tam frytki loaded, lody 3 razy, nuggetsy, picie, 2 kawy i za to wszystko 52 euro. 52 euro, no to zazwyczaj około 50-60 euro płaciliśmy za makarony. Ale co tam, trzeba posmakować McDonalda we Włoszech, w Rzymie też, nie? Także smacznego. Smacznego. Cóż to był za słaby experience w tym McDonaldzie w Rzymie. Raz, że drogo. Drogo, ogólnie rzecz biorąc drogo. Toalety, masakra. Ale nie ma się co dziwić, no to jest przy Watykanie McDonald's, więc to jest taki przemiał i brak jakiegokolwiek ogarniania. Natomiast zupełnie nie rozumiem, dlaczego ludzie tak tłumnie przychodzą tutaj do tego McDonalda, bo za te same pieniądze mamy normalnie makarony włoskie plus wino. No tak nie wiem czemu tak średnio. No chyba, że ludzie po prostu nie lubią makaronów i wolą zjeść coś, co znają, nie? A tutaj, tak przy okazji, jakby ktoś chciał kupić sprzęt różny, to proszę bardzo, szaty, tamten za 5300, ten krzyż, to się jakoś nazywa zapewne, 11 700 euro. Jezus taki za 5000 euro. Oho, ile taki kielich kosztuje? Ten kosztuje 1000, ten 2500 euro, 4000, 5000, 8000, a ona kosztuje 2200, proszę. No niestety jednak wierni muszą płacić, bo to nie są tanie rzeczy, jak widać. Za to trzeba słono płacić.
przyszła oto i bruschetta. A, bo w ogóle się zatrzymaliśmy, żeby się napić i jeszcze dojeść po tym McDonaldzie. Pierwszy raz pizza neapolitańska. Na cieniutkim cieście, cieniutkie ciasto. Taka włoska pizza typowo. No i oczywiście, co się pije? Co się leje? Co się leje? Smacznego. Hugo Aperol, Coca-Cola, pizza, margarita i bruschetta. Wszystko nas to kosztowało 44 euro. I tym razem, drugi raz tego wyjazdu, zostało naliczone coperto, servizzo czy jakkolwiek, czyli 6 euro. Pierwszy raz taka typowa włoska, czyli to nie była rzymska pizza, tylko włoska, neapolitańska. Może. Czy ona była dobra? No była po prostu pizzą. Nic nadzwyczajnego. Bruschetta to też taka tam... No ale co tam? Czego spodziewać się po bruschetcie? Suchy spieczony, stostowany chleb z pomidorkami. Więc spacerujemy sobie teraz do Ust Prawdy i idziemy sobie wzdłuż rzeki Tyber. Przez Rzym przepływa rzeka Tyber, po włosku Tevere. To trzecia najdłuższa rzeka Włoch, która od ponad 2000 lat jest świadkiem historii wiecznego miasta. W starożytności stanowiła źródło wody, a także ważny szlak handlowy, dzięki któremu Rzym mógł się rozwijać. Nad Tybrem powstały pierwsze osady, a legenda mówi, że to właśnie tu wilczyca odnalazła porzuconych bliźniaków, Romulusa i Remusa, założycieli miasta. Dziś brzegi rzeki to spokojne miejsce na spacer, z pięknym widokiem na mosty i zabytki Rzymu. No i teraz tak sobie spacerujemy cały czas, idziemy sobie wzdłuż Tybru. Widnieją kontrowersyjne napisy w związku z przybyciem prawej ręki J.D. Vance, który lądował w tym samym czasie jak myśmy lądowali, bo jak lądowaliśmy my, to stały oficjalne samoloty z rządu amerykańskiego United States of America. W niedzielę wielkanocną spotkał się jeszcze z papieżem, jeszcze zdążył. I dlatego też pewnie są te napisy, widać, że to jakieś tam świeże, nieprzychylne Ameryce. No ale tak właśnie sobie spacerujemy i to cały czas jest centrum, może nie ścisłe centrum, ale to nie są jakieś obrzeża. Ale co chciałem powiedzieć? Jestem mega zawiedziony motoryzacją tutaj włoską. Ja myślałem, że połowa samochodów to będą Fiaty, a druga połowa to będą Alfa Romeo. Nic bardziej mylnego. Fiaty są, oczywiście, 500-ki, te nowożytne. Kilka starszych widziałem. Alfa Romeo dosłownie na palcach jednej ręki można było policzyć. Okej, oprócz policji, bo policyjne samochody to są Alfy. A ogólnie, no to ta motoryzacja tutaj wygląda jak w każdym innym europejskim kraju. Bo zupełnie nie wyróżnia się koncern Fiata. Czego jeszcze nie ma na ulicach Rzymu? To ani Ferrari. Jedno Ferrari widzieliśmy. Lamborghini też. Jedno, a tak poza tym to wszystko Audi, Toyoty, Hyundaie, nie tak wiele Daci, dosyć sporo Smartów, z takich jeszcze klasyków włoskiej motoryzacji to Seicento, ani jednego Cinquecento, parę Seicento, zero super jakichś włoskich fur. Nie wiem z czego to wynika, no można się domyślać, że jedną z głównych przyczyn to strefa czystego transportu, czystego ruchu i tych samochodów po prostu może nie być tak dużo w tym centrum, co nie zmienia faktu, że jestem zawiedziony. Tak jak w Stanach Zjednoczonych byłem zawiedziony, że nie było żadnych muscle carów. Tak tutaj mało tej włoszczyzny, mało. Rządowe samochody właśnie, czy policja, czy carabinieri, to one potrafią, ale tak to... A jeszcze co mogę dodać, to to, że nie ma tak dużo samochodów amerykańskiego koncernu od Elona Muska. Na taksówkach w zasadzie bardzo mało i ogólnie. No akurat dobra, teraz idziemy i jest nowa trójka. Ogólnie na ulicach wcale ich dużo nie jeździ. Nie tak dużo jak w innych krajach, chociażby Anglii. No i jesteśmy. Oczywiście kolejka. Teraz się okaże, jak długo będę czekał. Będziemy czekać. No uśmiechy. I takie to usta prawdy. Fakt faktem jest taki, niby to jest jakaś miejska legenda. Nie wiadomo w ogóle skąd się pojawiło to. Cała ta rzeźba, ten dysk, jakkolwiek by to nie nazwać, ma 1,75 m średnicy. Niektórzy mówią, że to jest stara studzienka z czasów tam średniowiecznych, pokrywa studzienki. Niektórzy mówią, że to pokrywa fontanny. I tak naprawdę nie wiadomo skąd to się wzięło. A stało się to bardzo znanym i popularnym miejscem po filmie Rzymskie wakacje z
1953 roku. Ale niby miejska legenda mówi to, że jeżeli włoży się tam rękę do tych ust i powie się kłamstwo, no to ta twarz obcina rękę. Obcina rękę i elo. Jest to kolejny punkt na mapie Rzymu do odwiedzenia. No bo czemu nie? A teraz, spoglądając na system nawigacji satelitarnej, udajemy się spacerkiem w stronę hotelu, odebrać nasze bagaże i ruszamy tą samą drogą, tak samo jak przyjechaliśmy do Rzymu z lotniska, czyli najpierw metro, potem autobus, samolot, Uber i dom. No i zjeżdżamy w podziemia metra linii A. Jedna z 2 czy 3 linii metra, póki co. Dosyć głęboko, 28 metrów w dół. No i jesteśmy na lotnisku. Przyjechaliśmy autobusem, tak samo, dokładnie taka sama trasa jak jechaliśmy do Rzymu. Żegnamy się z tego miejsca i do zobaczenia w kolejnych wyprawach, prawdopodobnie teraz z Dublin. Bye! Elo! Pozdro 600!